Jednym z największych paradoksów II wojny światowej było i jest postrzeganie Austrii jako pierwszej ofiary Adolfa Hitlera. Mimo tego, że Austriacy gorliwie brali udział w rozwijaniu zbrodniczej ideologii, w ich świadomości wciąż funkcjonuje poczucie ofiarności. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o tym, jak doszło do stworzenia jednego z największych przekłamań w historii powojennej Europy. Mit pierwszej ofiary pojawił się u progu odrodzonej w 1945 roku Republiki Austriackiej. Jakkolwiek był to paradoks szczególnie pożądany przez twórców i obywateli tego państwa, to bezpośrednia odpowiedzialność za jego stworzenie w dużym stopniu spoczywa na aliantach. 30 października 1943 roku, czyli w ostatnim dniu tzw. konferencji moskiewskiej, mocarstwa zachodnie i Związek Sowiecki podpisały deklarację, która dotyczyła powojennych rozliczeń, a tym samym zwrócono w niej uwagę na sytuację Austrii. W dokumencie zapisano, że Austria, która pierwsza spośród krajów wolnych padła ofiarą napaści narodowo-socjalistycznej, powinna być uwolniona spod panowania niemieckiego. Podkreślono jednak, że ciąży na niej odpowiedzialność, od której nie może uchylić się, za wzięcie udziału w wojnie przy boku Niemiec hitlerowskich i że przy ostatecznym załatwieniu jest rzeczą nieuniknioną, iż będzie wzięte w rachubę, w jakim stopniu przyczyniła się ona do swego wyzwolenia. Trzeba przyznać, że pierwsza część deklaracji była bardzo życzliwa względem Austrii. Ponadto sama deklaracja była bardzo naiwna, skoro uznano, że Austria uderzy się w pierś i opuści swojego sojusznika, którego stanowiła przecież integralną część. Do niczego takiego oczywiście nie doszło, a Austria walczyła po stronie Rzeszy, będąc nieprzerwanie jej częścią, do czasu zdobycia przez Sowietów Wiednia, co nastąpiło 13 kwietnia 1945 roku. Niezależnie od okoliczności zakończenia wojny, dokument moskiewski był, z braku innych tego typu zapisów, bardzo chętnie wykorzystywany i cytowany przez powojenne władze austriackie. Warto jednak zauważyć, że podczas przywoływania go Austriacy ograniczali się do życzliwego fragmentu, w którym określano ich państwo jako pierwszą ofiarę Hitlera. Tego typu praktyka była popularna nie tylko wśród zwykłych obywateli, ale również, czy może przede wszystkim, wśród najwyższych władz państwowych, co znalazło swoje odbicie w najważniejszym chyba powojennym dokumencie państwa austriackiego, czyli Deklaracji Niepodległości. W dokumencie ogłoszonym 27 kwietnia 1945 roku wprost usankcjonowano pozycję Austrii jako ofiary w kończącym się właśnie konflikcie. Powołano się rzecz jasna na deklarację moskiewską, gdzie kłamliwie wskazano, iż jej druga część stanowiła jedynie postscriptum dokumentu. Kłamstwo było powielane w kolejnych latach i kolejnych kodyfikacjach prawnych, czego dobrym przykładem była publikacja Rot-Weiss-Rot Buch, którą chętnie prezentowano na arenie międzynarodowej. Nawiązująca tytułem do barw Austrii książka obejmowała swoim zasięgiem lata 30. i 40. XX wieku, w których znowu przedstawiono państwo austriackie w roli ofiary, a Anschluss, czyli przyłączenie państwa austriackiego do III Rzeszy Niemieckiej, za gwałt, w wyniku którego nowe państwo nie może ponosić odpowiedzialności za późniejsze lata. Ostateczny triumf kłamstwa o pierwszej ofierze znalazł swoje ujście w traktacie państwowym z 1955 roku. Był to bardzo ważny dokument, ponieważ kończył trwającą od 1945 roku okupację Austrii przez 4 mocarstwa alianckie. Przedstawiciele tychże państw zgodzili się na umieszczenie w preambule traktatu treści deklaracji moskiewskiej, przy wyłączeniu jej drugiej, wstydliwej i problematycznej, ale tak bardzo prawdziwej części. Jak w rzeczywistości wyglądał udział Austrii w zbrodniczej ideologii Adolfa Hitlera i III Rzeszy Niemieckiej? Rzućmy okiem na liczby, które najlepiej nam to wszystko zobrazują. Cesarstwo austriackie, podobnie jak Niemcy po I wojnie światowej, znalazło się w obozie przegranych. Na mocy traktatów Saint-Germain-en-Laye podpisanego 10 września 1919 roku monarchia austriacka rozpadła się. Większą część przedwojennego terytorium utraciła na rzecz mniejszości narodowych, takich jak Węgrzy, Czesi czy Polacy, dramatycznie się przy tym kurcząc i zostając zepchniętą do roli państwa drugorzędnego.
Nie podobało się to wielu kręgom, które uważały za konieczne przyłączenie ich państwa do Niemiec, czyli wtedy Republiki Weimarskiej. Jednakże Anschluss zagrażał równowadze sił w Europie i nie bez powodu był jednym z warunków traktatu pokojowego po I wojnie światowej. Przekonanie o konieczności połączenia z Niemcami uległo radykalnemu wzmocnieniu wraz z powstaniem NSDAP, która rozwijała swoje komórki nie tylko w Niemczech, ale również w sąsiedniej Austrii. W latach 30., a szczególnie po dojściu przez Hitlera do władzy w 1933 roku, ruch narodowo-socjalistyczny przybierał w Austrii na sile. W lokalnych wyborach NSDAP uzyskiwała od 20 do nawet 25%, co zbliżało ją do warunków panujących w Rzeszy. Doprowadziło to do nieudanej próby przejęcia władzy w Austrii, jak i również sytuacji, w której ugrupowania narodowo-socjalistyczne, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem partii Hitlera, były w Austrii prześladowane przez ówczesny rząd, a w zasadzie autorytarny reżim Huchta von Schuschniga, mającego własną wizję państwa austriackiego, dla którego przewidywał restytucję znienawidzonej przez Hitlera monarchii habsburskiej. Poglądy Kuchta Schunika nie były jednak wśród Austriaków popularne, a na pewno nie tak jak te głoszone przez NSDAP, która mimo prześladowań zyskiwała coraz większą ilość sympatyków, co wzmagało tym samym apetyt Hitlera. W konsekwencji doszło do tego, że otwarcie zaczął on przygotowywać się do wchłonięcia Austrii, co ostatecznie uczyniono w marcu 1938 roku. Od tego też momentu Austria wróciła do swojej średniowiecznej nazwy, czyli Östliche Mark, tracąc tym samym resztki niepodległości. Kontynuując wątek liczb, w 1943 roku członkami NSDAP było blisko 700 000 mieszkańców dawnej Republiki Austriackiej, liczącej w 1939 roku 6 653 000 obywateli. Mówimy więc o blisko 10% całej ludności, a jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie dorosłych mężczyzn, których w przeważającej mierze uwzględnia zestawienie z 1943 roku, to otrzymujemy prawie 30%. Warto zauważyć, że były to liczby przewyższające niektóre części właściwej Rzeszy. Przy okazji pojawia się w pełni zresztą uzasadnione pytanie o to, czy faktycznie wszyscy Austriacy podążyli za ideologią Adolfa Hitlera, by następnie gorliwie wypełniać rozkazy wodza. Oczywiście nie, a wedle różnych szacunków około 100 000 Austriaków było prześladowanych przez służby policyjne Rzeszy. Bez wątpienia postawa tych ludzi zasługuje na szczególne uznanie i warto o tym pamiętać. Sam Anschluss nie stanowił dla Austrii i Austriaków jakiegoś przekleństwa, wręcz przeciwnie. Przyłączenie państwa austriackiego do III Rzeszy Niemieckiej niewątpliwie wzmocniło potencjał państwa austriackiego, szczególnie na gruncie przemysłowym. Za sprawą połączenia z Rzeszą zredukowano bezrobocie, podniesiono płace, odnotowano ogólny wzrost zamożności. Taki nagły skok byłby niemożliwy w oparciu o warunki, jakimi przed Anschlussem dysponowała Austria. Warto również odnotować, co niewątpliwie jest jednym z trudniejszych tematów dla Austriaków, że wielu z nich, szczególnie Wiedeńczyków, skorzystało z antysemickiej polityki Adolfa Hitlera. Za sprawą przymusowego wysiedlenia, a w skrajnych przypadkach eksterminacją niemal 200 000 austriackich Żydów, wielu Austriaków przejęło ich majątek oraz stanowiska. Szacuje się, że w samym Wiedniu za sprawą takiej polityki ponad 60 000 mieszkań zmieniło swoich właścicieli. Widać więc jasno, że Austria była beneficjentem zbrodniczej polityki III Rzeszy Niemieckiej, której stała się integralną częścią. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nic dziwnego, że wielu Austriaków chętnie wstępowało w szeregi formacji narodowo-socjalistycznych, a następnie gorliwie wypełniało powierzone im obowiązki. Skala udziałów Austriaków w machinie terroru III Rzeszy jest zagadnieniem często poruszanym. Niejednokrotnie zresztą w komentarzach pod naszymi filmami pytali Państwo o to, jaka była skala zaangażowania Austriaków w najbardziej nikczemne praktyki III Rzeszy. I oto nadszedł moment, w którym możemy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że około 10% wszystkich Austriaków było członkami NSDAP i to oni w pierwszej kolejności są winni współudziału w zbrodniczej ideologii. Pamiętać należy jednak o sporej części tych, którzy nie byli oficjalnie zapisani do partii. Szymon Wiesenthal, zwany łowcą nazistów, mówił, że od 30 do nawet 50% zbrodni popełnionych przez III Rzeszę nie obyło się bez udziału Austriaków. I jakkolwiek trzeba przyjmować te szacunki z dużą ostrożnością, to są one wypadkową pewnych przypuszczeń. Jest to szczególnie zauważalne z polskiej perspektywy. Na teren generalnego gubernatorstwa oddelegowano bowiem wyjątkowo dużą liczbę Austriaków. Aby nie pozostać gołosłownym, pozwolę sobie przywołać sylwetki kilku z nich.
Subiektywne zestawienie otwiera oczywiście Odilo Globocznik, dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim, urodzony co prawda w Trieście, ale rodzinnie silnie związany z Austrią. Globocznik był odpowiedzialny m.in. za sprawne przeprowadzenie akcji Reinhardt na terenie generalnego gubernatorstwa, w wyniku której to akcji zamordowano blisko 2 miliony Żydów. Kolejnym Austriakiem, który w wyniku popełnionych przez siebie zbrodni stał się szczególnie rozpoznawalny, był wielokrotnie pojawiający się w naszych filmach Amon Goeth. Urodzony w Wiedniu psychopata, swoim okrucieństwem zaskakiwał nawet najbardziej zagorzałych nazistów. Ponadto warto wymienić Franza Stangla, komendanta obozów zagłady w Sobiborze i Treblince, Siegfrieda Seidla, komendanta getta w Terezinie, Adolfa Eichmana, głównego koordynatora ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, Otto von Wechtera, gubernatora dystryktu krakowskiego, odpowiedzialnego m.in. za powstanie getta w Krakowie, a wcześniej wysiedlenia Żydów z miasta. Pamiętać należy również o urodzonym w Braunau w Górnej Austrii Adolfie Hitlerze. I wielu innych, których zbrodnie zasługują na oddzielny odcinek. Warto również odnotować, że na terenie Austrii funkcjonowały ośrodki, w których eksterminowano chorych i niepełnosprawnych. Niechlubnym tego symbolem stał się ośrodek w Hartheim oraz obóz koncentracyjny w Mauthausen. Trudnym do oszacowania, lecz obecnym w źródłach wątkiem jest również kwestia mordów dokonywanych przez tzw. zwykłych Austriaków. Szczególnie pod koniec wojny dochodziło do sytuacji, w których Austriacy dopuszczali się mordowania pracowników przymusowych oraz pozostałych przy życiu Żydów. Mit pierwszej ofiary był więc forsowany nie tyle z powodu braków dowodów, co z olbrzymiej skali odpowiedzialności. Kolejnym problemem w powojennym rozliczeniu pozostaje kwestia denazyfikacji. I o ile dość szybko zrywano flagi, niszczono portrety i popiersia Führera, o tyle forma głębszego rozliczenia napotykała wiele trudności. I znowu wrócić należy do swoistego parasola ochronnego, który nad Austrią rozłożyły mocarstwa zachodnie. Mimo trwającej 10 lat powojennej okupacji, mocarstwa bardzo szybko przyznały szeroką autonomię lokalnym, austriackim władzom, którą tworzyła koalicja rządowa opierająca się na socjalistach i chadeckiej partii ludowej. Powojenne władze starały się bardzo szybko umocnić mit Austrii jako pierwszej ofiary Hitlera. Pierwsze skrzypce w tym procederze grał pierwszy prezydent republiki, Karl Renner, który przed wojną był zagorzałym zwolennikiem Anschlussu Austrii. Mimo wszystko wykonano kilka teatralnych i propagandowych gestów. 8 maja 1945 roku rząd w Wiedniu zdelegalizował NSDAP oraz wydalił tysiące Niemców przybyłych tutaj po Anschlussie. Ponadto rozpoczęto denazyfikację Austrii, która ostatecznie przyjęła bardzo kuriozalne kształty, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Jeszcze przed uchwaleniem stosownych aktów prawnych nakazano członkom NSDAP, SA i SS rejestrację, a następnie oczekiwanie na dalsze procedury. Zakazano im przy okazji udziału w wyborach parlamentarnych, co samo w sobie zasługuje na uznanie, ale niewątpliwie również uśpiło czujność aliantów. Co więcej, rozpoczęto usuwanie dawnych dygnitarzy z piastowanych przez nich stanowisk, w wyniku czego aż 270 000 osób straciło posady, co stanowiło naprawdę wysoki wynik. Jednakże w kilka miesięcy później pozwolono im wrócić na opuszczone stanowiska, a w 1949 roku przywrócono im prawa wyborcze. Doszło więc do absolutnego wybielenia i zamiecenia pod dywan całego problemu. Główną przyczyną takiego obrotu spraw był fakt, że alianci bardzo szybko, bowiem już w lutym 1946 roku oddali kwestię rozliczeń z narodowymi socjalistami w ręce władz austriackich. I był to niestety spory błąd, bowiem do tego czasu kwestia wyłapywania zbrodniarzy przebiegała bardzo sprawnie, czemu warto się przyjrzeć. Do wspomnianej daty alianci aresztowali około 18 000 austriackich nazistów. Oczywiście wykazywali się oni różnym zaangażowaniem i tym samym inną skalą popełnionych zbrodni, a czasem nawet ich brakiem, w związku z czym Amerykanie wprowadzili dualistyczny podział schwytanych zbrodniarzy. Pierwszą grupę stanowili Belastete, czyli obciążeni, a drugą Minderbelastete, czyli mniej obciążeni. Ich sprawy badały komisje zasilane niestety przez przedstawicieli austriackich partii, co od początku godziło w obiektywizm. Do pierwszej grupy zaliczono 42 000 osób, a do drugiej blisko 500 000. Obciążonym groziło m.in. utracenie stanowiska i majątku. W przypadku drugich, szczególnie za sprawą przepisów z 1947 roku oraz amnestią z roku kolejnego, w większości wybaczano im winy,
a tym samym około 400 000 osób nie poniosło żadnej kary. Tym niemniej, same procedury denazyfikacyjne, choć trwające krótko, pozwoliły na stworzenie portretu osób najbardziej zaangażowanych w działalność III Rzeszy. Wyniki były zaskakujące. Do NSDAP należało około 80% nauczycieli, 70% profesorów uniwersyteckich oraz 40% urzędników państwowych oraz lekarzy. Innymi słowy, elita. Bardzo szybko, bo w połowie 1946 roku komisje specjalne zostały zniesione, a ich obowiązki przejęły tzw. sądy ludowe, czyli Volksgerichte, które funkcjonowały w oparciu o uchwaloną rok wcześniej ustawę antynazistowską. Ich skład stanowiło 2 sędziów zawodowych i 3 pozbawionych wykształcenia, wybieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w oparciu o listy kandydatów dostarczone przez partie rządzące. Przeprowadziły one niemal 137 000 śledztw, spośród których 23 500 przypadków zakończyło się postawieniem zarzutów. Skazano ponad 13 000, w tym 43 osoby na karę śmierci, spośród których wykonano tylko 30 wyroków. Poza tym 29 osób zostało skazanych na karę śmierci, 300 kilkudziesięciu na karę powyżej 10 lat więzienia, z których jednak większość została zwolniona na mocy amnestii z lat 50. Szczególnie ważną amnestią okazała się ta z 1957 roku, którą uznaje się za koniec powojennych rozliczeń prowadzonych przez państwo austriackie. O ile bilans rozliczeń do 1948 roku wypada korzystnie, o tyle kolejne lata cechowały się coraz większą liberalizacją względem dawnych funkcjonariuszy aparatu III Rzeszy. W ciągu kolejnych lat procesów było coraz mniej. I tak też do lat 60. przeprowadzono ich 35, oskarżono przy tym 48 osób, ale tylko 20 z nich skazano na karę więzienia. Wiele procesów kończyło się zresztą skandalicznie, jak na przykład proces Franza Murera, komendanta getta w Wilnie, zwanego rzeźnikiem z Wilna. Za sprawą działalności Szymona Wiesenthala, który zebrał odpowiednią ilość materiałów, udało się postawić rzeźnika przed sądem. Jednakże po krótkim procesie w Gracu został on uniewinniony w 1961 roku. Co więcej, podczas procesu dochodziło do antysemickich okrzyków oraz szydzenia z żydowskich świadków, przeciwko czemu nie protestował sędzia. 11 lat później miał miejsce kolejny głośny proces, który dla samych Austriaków mógł stanowić dobrą okazję do tego, aby jakoś rozliczyć się ze swoją wojenną przeszłością. Otóż w 1972 roku miał miejsce proces oświęcimski, do którego przygotowywano się od lat 60. Ostatecznie przed sądem postawiono zaledwie 2 oskarżonych, architektów odpowiedzialnych za budowę krematoriów, których po 2 miesiącach uniewinniono. Procesów było coraz mniej, a w 1978 roku austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości orzekło, że wszystkie dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych zostają przerwane, ponieważ ministerstwo nie widzi najmniejszego sensu w tym, aby dalej je prowadzić. Było to dość zaskakujące i absolutnie niezrozumiałe, bowiem to właśnie w tym okresie, szczególnie w zachodnich Niemczech, odbywały się głośne procesy niemieckich zwyrodnialców. Byłby to więc dogodny moment do wyrównania rachunków w Austrii. Problem był bowiem większy niż mogłoby się wydawać. Wytykanie komukolwiek jego nazistowskiej przeszłości godziło w autorytet samych przywódców państwa austriackiego. Symbolem takiego stanu stała się tak zwana sprawa Kurta Waldheima, w latach 60. ministra spraw zagranicznych, a w latach 1972-1981 sekretarza generalnego ONZ. W 1986 roku Waldheim postanowił kandydować na urząd prezydenta Republiki Austriackiej. Urodził się w 1918 roku, więc pytania o jego historię wojenną były jak najbardziej uzasadnione. On sam sprowadzał ją jednak do faktów, w których owszem, był żołnierzem Wehrmachtu, co nie było przesadnie niczym wyjątkowym, lecz w 1941 roku odniósł poważne rany na froncie, które spowodowały, że wrócił do domu i do końca wojny podlegał leczeniu. Dziennikarze w lot podjęli temat. Tym samym zaczęły wychodzić na światło dzienne bardzo niewygodne fakty z życia Waldheima, jak na przykład to, że był członkiem nazistowskich organizacji studenckich, a nawet SA. Z kolei Światowy Kongres Żydów zarzucił mu, że Waldheim wcale nie leczył ran do końca wojny, lecz zdążył to zrobić jeszcze w 1941 roku, po czym wyruszył na Bałkany, gdzie znajdował się do 1943 roku i był co najmniej naocznym świadkiem mordowania greckich Żydów.
Waldheim wygrał wybory, a to, że okazało się, iż brał udział, nawet jeśli biernie, w najbardziej zbrodniczych elementach ideologii III Rzeszy, tak naprawdę nikogo nie obchodziło. Zbyt wiele podobnych osób było dla wyborców ojcami, wujkami lub przyjaciółmi. Światowy Kongres Żydów prowadził wątek dalej. Samego Waldheima Żydzi nazwali zwierciadłem Austrii, co nieumyślnie on sam potwierdził wypowiedzią: nie robiłem w czasie wojny niczego innego niż to, co robiły także setki tysięcy innych Austriaków. Spełniłem swój obowiązek jako żołnierz. Za Waldheimem murem stanęła austriacka opinia publiczna. W przestrzeni zaczęła się pojawiać również antysemicka narracja. Używano m.in. takich pojęć jak lobby żydowskie. Słowem, brak jakichkolwiek zahamowań, które w wyniku braku rozliczenia z przeszłością nie mogły po prostu zaistnieć. Problematyka relacji austriacko-żydowskich przybierała ostre w tonie kształty, również przy kwestii ewentualnych odszkodowań dla Żydów. Jak wspomnieliśmy, około 200 tysięcy austriackich Żydów zostało wysiedlonych lub wymordowanych, a ich mienie zostało przejęte przez Austriaków. O ile RFN dość chętnie wypłacał różne odszkodowania Żydom, o tyle Austria regularnie odrzucała podobne żądania. W 1962 roku kanclerz Austrii powiedział nawet, że jakiekolwiek żądania Żydów względem Austrii są bezpodstawne, ponieważ zarówno Austria, jak i Żydzi w równym stopniu ucierpieli od nazizmu. Sprawa Waldheima spowodowała, że mimo niemal pełnego poparcia, jakim obdarzyło go austriackie społeczeństwo, coś w tym społeczeństwie drgnęło. Podczas kampanii przeciwko dawnemu sekretarzowi ONZ nawiązały się różne ruchy, które domagały się rozliczenia z austriacką przeszłością. Przełom lat 80. i 90. okazał się w pewien sposób przełomowy w podejściu do wojennej historii Republiki. W 1991 roku kanclerz Franz Wranicki po raz pierwszy uznał współodpowiedzialność Austriaków za zbrodnię narodowego socjalizmu. Dla wielu Austriaków był to z pewnością szok, ale dla najmłodszej generacji był to bardzo ważny krok w kierunku rozliczenia z nazistowską przeszłością, czego dobrym przykładem było wznowienie procesów przeciwko ludziom związanym z ideologią III Rzeszy. Doszło również do przełomu w kwestii odszkodowań. W 2000 roku rozpoczęto wypłatę odszkodowań dla robotników przymusowych, więźniów politycznych, religijnych, rasowych, jak i również Żydów, którzy w wyniku Anschlussu utracili swoje majątki. Warto również zauważyć, że 2 lata wcześniej sformowano specjalną komisję historyczną złożoną aż ze 150 badaczy, którzy sporządzili specjalny raport, w którym opisali zaangażowanie Austrii i Austriaków w nazistowskie zbrodnie. Nie oznaczało to jednak całkowitego pogodzenia się z trudną przeszłością i tym samym odrzucenia mitu o Austrii jako pierwszej ofiary. Austriackie społeczeństwo uległo po prostu podziałowi. Na tych, którzy akceptowali zbrodniczą przeszłość swojego kraju i na tych, którzy w dalszym ciągu stosowali mechanizm wyparcia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panię Justynę Stopińską i Panią Annę Unruk-Cichoń oraz Panów Kamila Kubowa, Tomasza Sadurskiego, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Piotrka Witonia, Pawła Łabno, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Huberta Walasa oraz kanał Good Times Bad Times, Rudolfa Miczkę oraz użytkownika Dźwiedziu. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.